Witamy w kolejnym podcaście, wideokaście też, bo nagrywamy to wszystko, czyli w naszym nieoczywistym duecie, o którym mówimy o różnych nieoczywistych postaciach, ale też być może przyjdzie moment na jakieś wydarzenia, historie, zobaczymy. Takie zagadnienia związane z życiem. Tak, kwestie, które nas po prostu ciekawią i dzisiaj będziemy mówiły o postaci, która nas bardzo zaciekawiła, a mianowicie Marii Antoninie Czaplickiej. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałam, że była to wybitna antropolożka, jedna z pierwszych antropolożek To na na świecie, która dokonała, to później powiemy czego, ogromnych osiągnięć, ale była też niezwykłą Polką. Ja trochę patrzyłam na nią przez pryzmat właśnie osobistych rozterek i osobistych wyborów i to w jaki sposób środowisko i otoczenie wpływa na naszą karierę i na nasz los, było dla mnie takim elementem, który przykuł moją uwagę i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj to opowiedzieć. Bardzo dużo, muszę powiedzieć, zawdzięczam książce Frances Larson, czyli pionierki Maria Czaplicka i nieznane bohaterki antropologii i uważam, że warto tę książkę polecić, ale też wywiadom, które są dostępne, czy prelekcjom, które są dostępne na YouTubie. I tu chcę się odnieść do pani doktor Grażyny Kubicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo rzeczywiście jest badaczką Marii Czaplickiej i wiele prac i wiele swojej takiej dociekliwości naukowej poświęciła tej postaci. Także uważam, że jest to postać niezwykle interesująca, no i nieoczywista. I zacznę trochę dlaczego nieoczywista, bo muszę cofnąć się troszeczkę do początków. Nadmienię, że ona 1884 rok przychodzi na świat i no wiadomo, wszyscy, którzy interesują się historią i też mniej więcej potrafią to osadzić w tej czasoprzestrzeni, no to wiedzą, jakie to były czasy historycznie. Tak. Edukacja oczywiście była bardzo utrudniona i ona się uczyła raz, że w latającym uniwersytecie, tam później również... Zwanym żartobliwie babskim uniwersytetem, bo dopiero później mężczyźni tam zaczęli się uczyć. Tak, pracowała, no ale ona tam jako sekretarka w Towarzystwie Kursów Naukowych pracowała. Natomiast ona rzeczywiście pochodziła z rodziny inteligenckiej, dosyć skromnej. Ojciec był chyba związany w jakiś sposób ze stacją, z dworcem kolejowym. Jedne źródła podają, że był kierownikiem tej stacji, inne, że był po prostu naczelnikiem, więc to też... Ale to była biedna, znaczy w sumie biedna rodzina. Skromnie żyjąca i rzeczywiście ta edukacja, która później jej udziałem się stała, czyli mogła po prostu z niej korzystać. Wspaniała edukacja i naprawdę wspaniałe miejsca, żeby zdobywać wiedzę. No ona troszeczkę była wywalczona i też ona została rzucona w taką konieczność pozyskania środków właśnie czyli takiego stypendium, dzisiaj by powiedzieliśmy, prawda, na tą edukację. Tak, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że zanim ona uzyskała, za chwilę będziemy się o tych możliwościach te możliwości finansowe, żeby dalej się uczyć i rozwijać, to powiedzmy, że zdała maturę w męskim gimnazjum w Lipawie, bo żeńskie szkoły wówczas nie dawały uprawnień do podjęcia studiów. W związku z czym, na ile to była zdeterminowana, młoda kobieta, pochodząca z inteligenckiej rodziny, od początku wiedząca, że gdzieś kariera naukowa jest jej przeznaczeniem. Tak, chociaż tutaj ja z kolei miałam takie wrażenie, że była trochę, może nie rzucona przez los, ale wyjechała razem z rodzicami, wtedy jej ojciec został do tej Lipawy skierowany. Nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy razem w Lipawie. Jeśli to ta sama Lipawa, o której... W Lipawie byłyśmy, tylko pytanie, czy ta sama, tak. Ale śladów tam Marii Czaplickiej nie spotkałyśmy. Nie szukałyśmy. I nawet nie szukałyśmy, tak. Ale chcę podkreślić, że ona rzeczywiście, ponieważ ojciec tam wyjechał i ona tam kończyła i zdawała maturę,
to ona również była kształcona i pobierała tą edukację w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, czyli żeby nauczać i w tym jakby czuła się, do tego była przygotowywana. I tutaj było bardzo ciekawe moje zaskoczenie i być może, no, ty Asiu pewnie nie będziesz wiedziała, ale być może osoby, które mnie znają, a może te, które ze mną chodziły do szkoły podstawowej, to skojarzą, bo ona się szkoliła na nauczycielkę na kursach metodyki Anieli Szycówny. Muszę powiedzieć, że ja kończyłam podstawówkę właśnie imienia Anieli Szycówny, która była patronką mojej szkoły, więc z przyjemnością ten wątek odnotowałam w swojej pamięci. Natomiast ona rzeczywiście szkoliła się na nauczycielkę i ona się w ogóle szkoliła w tym, czy w ogóle interesowała się literaturą. Tak, I ale to... też geografią. A być może, do tego nie dotarłam. Literaturą, ale że tak. literaturą przyjaźniła się zresztą z Zofią Naukowską, czyli znowu mamy ten wpływ taki zewnętrznego. Środowiska, a przede wszystkim ojca, prawda, ojca Zofii, tak, który ale był mentorem. Tutaj niestety to nie odniosło takiego skutku silnego, bo ona jednak uległa wpływowi innych silniejszych osobistości. Tak, jej życie potoczyło się trochę musimy inaczej. powiedzieć, że dzięki Wacławowi Naukowskiemu, który się mocno za nią wstawił, otrzymała stypendium kasy imienia Józefa Mianowskiego, która później była przekształcona na Fundację Popierania Nauki. W związku z czym możemy spokojnie powiedzieć, że niezwykle ważne w życiu jest to, żeby znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, wśród odpowiednich ludzi, którzy na pewno w jakiś sposób pomagają w podejmowaniu decyzji i pokazują kierunki rozwoju. No właśnie. I tutaj idąc trochę tak chronologicznie tym jej tropem, no bo musimy powiedzieć, to już powiedziałaś na początku, że wybitna antropolożka i rzeczywiście osoba, która bardzo istotnie wpłynęła na to postrzeganie, w ogóle na rolę kobiet w akademii, ale to też przejdziemy do tego. Natomiast ona pisała wiersze na początku, prawda? I nawet dotarłam do książki, którą napisała. Napisała książkę pod tytułem Olek Niedziela. I muszę ci powiedzieć, osobom, które nas słuchają, że ta książka jest dostępna w wolnym dostępie w bibliotece w internecie i można sobie ją przejrzeć. I to jest też książka, która opowiada o pasji w ogóle do edukacji, do kształcenia się, do rozwoju, do szukania swojej przyszłości właśnie poprzez naukę. Tak, wydana w 1911 roku. I jeszcze jedną ciekawostkę, którą sobie odnotowałam, chyba najbardziej lubię takie smaczki właśnie zaskakujące, a mianowicie ona w 1911 roku w momencie, kiedy wydała tą książkę, przebywała chyba w trakcie, kiedy pisała ją, albo być może podjęła się pisania właśnie ze względu na przymusową hospitalizację i była operowana. Okazało się, że ma operację wyrostka robaczkowego. To już nie będę robiła prywatnych odniesień do tego. Ale to były inne czasy, to były bardzo poważne operacje. Miała taką operację. No i później książka, i ta książka, która jest dostępna w internecie, jest ze zbiorów pruszkowskiej chyba kliniki, w której pracował lekarz, który ją operował i właśnie ta książka jest z dedykacją jej dla tego lekarza, czyli ten egzemplarz, który jest dostępny, zdigitalizowany, ma również tą dedykację, więc bardzo fajny, taki osobisty też aspekt. Czyli naukowczyni, literatka, pisarka, nauczycielka na pewnym etapie, korepetytorka, ale bardzo konsekwentnie dążąca do celów, wiedziała, że chce się dalej rozwijać i dzięki właśnie swemu mentorowi pozyskała właśnie to stypendium kasy imienia Józefa Mianowskiego. I to był jej pierwszy mentor tak naprawdę, bo później miała kolejnego mentora, ale to do niego przejdziemy, bo w ramach tego stypendium kasy Mianowskiego przeniosła się do Oxfordu. Najpierw do London School of Economics. Bedford Women College ona skończyła i tam, to była właśnie część London School of Economics i ona tam robiła dyplom
Z antropologii właśnie, czyli czegoś zupełnie niezwiązanego z jej Początkowo takimi wcześniejszym- wcześniejszymi i też może powinniśmy powiedzieć, że tam właśnie w tym London School of Economics studiowała razem z Bronisławem Malinowskim. No i chcąc, nie chcąc Bronisława Malinowskiego znają wszyscy, Tak. a o naszej Marii Czaplickiej myślę, że Wie niewielu. niewiele osób Dokładnie. słyszało. Chociaż też muszę to zaznaczyć, ona zrobiła doktorat chyba 2 lata wcześniej niż on. To być może. Natomiast w jej biografiach, w opowieściach o niej było napisane, że przyjaźnili się, lubili się, znali się Tak. jeszcze z Polski, byli równolatkami, byli Razem obydwoje studiowali. zdolni, inteligentni, z tym, że koledzy mówili, że Czaplicka była sztywna i zbyt ambitna, on z kolei miał w sobie dużo luzu. No i jakby na to nie patrzeć, chyba tak było, że mimo, że obydwoje dokonali olbrzymich takich wyczynów naukowych, sposób opisywania antropologii przez Malinowskiego zrewolucjonizował podobno tę dziedzinę właśnie wiedzy, ponieważ on opisywał poprzez opisy zwyczajów, w taki bardziej ludzki sposób, trochę bardziej żartobliwy, zmienił zupełnie jakby sposób pisania. W związku z czym uważam, to jest bardzo, bardzo, bardzo też ciekawa przyjaźń, ale aczkolwiek później oni nie kontynuowali z tego, co Nie, pamiętam. tylko w tym okresie chyba początkowej edukacji Z właśnie Polski, na tak. tych college'ach. Natomiast oni zresztą studiowali, czy spotykali się na tym uniwersytecie w Anglii. Natomiast to, co mnie też uderzyło, bo tutaj powiedziałaś, że ona była taka bardziej introwertyczna, bardziej spokojna, taka zrównoważona. On rzeczywiście był taki dowcipny, rzutki, wszędzie go było pełno, prawda? Był bardzo, bardzo towarzyski, był taką duszą towarzystwa, ale oni spędzali wiele czasu razem i nawet w pewnych źródłach tam doczytywałam, że udawali parę, na przykład, co też niekoniecznie im wierzono, no bo było to tak nieprawdopodobne, że trudno było w to uwierzyć. Ale tam też w tym środowisku ona spotkała Roberta Mareta. To już w Oksfordzie, bo się przyniosła później z London School of Z Economics. Bedford do przeniosła Somerville się College. do Somerville College. I tak. on tam został jej takim drugim mentorem, czyli taką osobą, która rzeczywiście bardzo ją promowała. Trochę na początku Chciał ją wykorzystać pod trochę, swoim kątem, tak, prawda? Bo widział, że jest pracowita, ambitna, czytała wszystkie książki, zawsze przychodziła przygotowana na wykłady, prosił ją o przepisywanie notatek, robienie jakichś takich rzeczy, no ale potem zobaczył, że jest wybitną osobowością. Ale zaczęła od tego, że on się interesował Syberią i tymi wszystkimi zdobyczami, które z tamtego obszaru pochodziły, które były też przez różnego rodzaju badaczy opisywane, ale nie w języku angielskim i on jej dał na początku Tłumaczenia, bo znała rosyjski. Ona nawet czeski znała, dziś przeczytałam, bo znała kilka języków. To rzeczywiście Ja bym niesamowite. chciała trochę wrócić, wiesz co, jeszcze do tego Somerville College, bo to było bardzo fajne miejsce, czy ciekawe, myślę, z naszego punktu widzenia, dlatego że w London School of Economics podobno te kontakty jak gdyby międzypłciowe, czyli między mężczyznami a kobietami były dużo swobodniejsze, oni by mogli sobie spożywać posiłki razem, wszystko jeść, natomiast w Oksfordzie tak nie było. Kobiety były oddzielone od mężczyzn i kobiety mogły studiować, chociaż mogły zdawać egzaminy, chociaż na początku, wtedy kiedy jeszcze Maria studiowała, dyplomów nie uzyskiwały, no ale mówiłyśmy na początku, że Maria pochodziła z dosyć ubogiej rodziny i musiała ciężko pracować na wszystko. Natomiast w tym Somerville College dostała też roczne na początku stypendium, potem było przedłużone. Słuchajcie, to było w ogóle niesamowite miejsce, ponieważ to było miejsce, w którym były pokojówki, służące, osoby przynoszące śniadanie, pomagające się myć, więc to było w ogóle dolce vita dla Marii. Ona takiego świata w ogóle takiej wygody nie znała. I to był niezwykły taki zamknięty świat, funkcjonujący bez mężczyzn. Kobiety nawet na spacer nie mogły chodziły grupkami, miały swoje przyzwoitki. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że to miejsce było już jakąś tam tak naprawdę kolebką dużej emancypacji, dlatego że w tym miejscu kobiety uczyły się zachowywać jak mężczyźni. I na przykład miały swój parlament zorganizowany na wzór Westminster, ale słuchajcie,
podczas debat zwracały się do siebie szanowny panie. To nie jest to w ogóle emancypacja sufrażystki, ale dyskutujące, Szanowny panie. udawające mężczyzn. Czyli jak jednak ten wpływ mężczyzn, Ale to a zobacz, te kobiety, dzisiaj w obliczu nie? feminatyw, prawda, i różnego rodzaju zapatrywanie Nie, się to na niezwykle, feminatywy, tak. to jest coś niezwykłego. Ale no, kobiety próbowały rzeczywiście tą przestrzeń dla siebie zagospodarować i w jakiś sposób ten męski świat przeniknąć. Tak. No i musimy powiedzieć, że udało się po części Marii Czaplickiej w tym świecie zaistnieć, bo odnotowała rzeczywiście swoją obecność na kartach historii jako pierwsza wykładowczyni w Oksfordzie. Ale dlaczego? Właśnie, przejdziemy do tego za chwilę, bo to jest niestety naznaczone też taką smutną, Bardzo smutną, smutną tak. historią. Ale musimy zacząć od tego, że ona pod wpływem Roberta Mareta, i tutaj naprawdę trzeba oddać mu Hołd olbrzymi, tak. ogromny, bo on ją wziął pod swoje skrzydła i rzeczywiście bardzo dopingował. I nawet jak czytałam różnego rodzaju opracowania, to on też lobbował na jej rzecz, próbował jej ją finansowo wspierać, ją później dokładnie, przy eskapadach, tak. to finansowanie, więc to była naprawdę bardzo jego duża zasługa. No i dzięki tym jego zachętom i oczywiście no też dzięki swojej własnej pasji i dążeniom, ona decyduje się na podróż na Syberię. No, 60 stopni na minusie. 60, tak, To tak. jest naprawdę imponująca cyfra i muszę powiedzieć, że nie wiem, czy dzisiaj ktoś by się zdecydował na taką długotrwałą wyprawę, bo ta wyprawa prawie rok trwała, Tak. prawda? Więc to było bardzo duże dokonanie i tutaj sobie nawet Ona się w ogóle prawie, że nie odbyła, bo nie mieli ogromny problem też finansowy. Tak, ale tutaj sobie zaznaczyłam, żeby wszyscy mieli świadomość, jaki to był wysiłek, bo bycie antropologiem w tamtym czasie, no pewnie dzisiaj to wygląda trochę inaczej, było zbitkiem wielu umiejętności. Trzeba było być podróżnikiem, dobrym organizatorem, pozyskiwać środki na wyprawę, ale też rysownikiem, fotografem, językoznawcą, przyrodnikiem, a nawet kartografem, czyli tak liczne umiejętności. No i jeszcze logistykiem na pewno trzeba było być świetnym. Które trzeba było posiąść. Ale jeszcze tak, jak powiedziałeś o tej antropologii, to tak pomyślałam sobie, że też gdzieś przemknęły mi takie informacje, że Czaplicka, ale też jej koleżanki, między innymi Barbara Freire-Mareko albo Winifred Blackman, też wybitne antropolożki, mogły zaistnieć w tym świecie nauki między innymi ponoć dlatego, że antropologia była stosunkowo młodą nauką, Tak. niedofinansowaną i niedocenioną przez mężczyzn na początku. I chodził taki na początku pogląd, że niech się tym zajmują kobiety, bo o życiu drugiego człowieka to może kobieta najlepiej go zrozumie i będzie mogła to postrzegać. Natomiast uważano, że z tego się nie da wyżyć, a w tamtych czasach też uważano, że kobieta nie musi zarabiać. No dokładnie. W związku z czym to też był taki trochę chichot losu, tak? Te olbrzymie dokonania tych niektórych kobiet. Ale one wykorzystywały tą szansę. Fantastycznie, bo akurat, prawda, fantastycznie stworzyła się taka wykorzystywały, przestrzeń tak. do tego, żeby z tego skorzystać. No słuchajcie, jakim to trzeba być pasjonatem, żeby zamierzać badać pasterzy reniferów żyjących za kołem podbiegunowym na wschód od rzeki Jenisej, co właśnie robiła w tym minus 60 stopni zimą Maria, ale ona tam nie była sama, prawda? Nie była. Była właśnie tutaj sobie zapisałam, Dorą Curtis, ona była fotografką Tak. i malarką, czyli wspierała ją Tak. w tym aspekcie jakby wizualizowania tych tych obrazu. dokonań. Była z ornitolożką Maud Haviland i Amerykaninem, który no, bardzo istotnie naznaczył jej życie, również osobiste i potem chyba myślę, że miał wpływ jednak na finał. Pan taki Hall. trudny. Pan Henry Hall, czyli student antropologii i oni razem wszyscy wyruszają w 1914 roku na tą Tak, ale wyprawę. wiesz, że to był student antropologii, który nigdy tylko studiów nie skończył, wiesz, i wylądował później gdzieś w muzeum w Pensylwanii, z tego Tak, co pamiętam. tak. Na pewno nie był to tak wybitny antropolog jak Maria. natomiast bez wątpienia No, ona go lubiła. No tak, myślę, że była w nim Zakochana po prostu była. zakochana i tutaj
No to jest chyba tragiczne w tej całej historii, że jednak ta miłość w dużym stopniu przesądziła o jej tragicznym końcu. No to plus sytuacja w pracy, prawda? To też może tam... Tak, ale to za Tak. chwilę o tym powiemy i też sytuacja finansowa, no bo wiadomo, że ta wyprawa niestety też ją Była, trochę tak, bardzo- pogrążyła była bardzo droga. finansowo. Natomiast wracając jeszcze do tej wyprawy, czyli oni jadą sobie w czwórkę, czyli kolej transsyberyjska, prawda, przeprawy, wszystko jest pod... A Maria w ogóle jedzie pierwsza, załatwia wizy w Petersburgu, jest niezwykle obrotną Bardzo osobą. bardzo właśnie taka sprawcza. No chociaż na początku w części tej podróży towarzyszy jej nazywana przez nią całkowicie niemoralną starą łajdaczką właśnie Miczycha, czyli osoba, która ich tam trochę pilotuje w tej przeprawie. No przeprawie, która no jest właściwie jedną wielką niewiadomą, bo są bardzo trudne warunki pogodowe, prawda? Jest bardzo dużo sytuacji. Oni statkiem też płynęli, czyli no, podróżowali to było. koleją i statkiem. No, ogromne, jak sobie tak zachęcam, spojrzycie na mapę i zobaczycie, jaki jest bieg rzeki Jenisej i gdzie wpada do morza, to oni tam dotarli prawdopodobnie z tych opisów, do których dotarłam, aż do tego ujścia rzeki do Morza Arktycznego. Więc ogromna wyprawa, z której dwie osoby chyba te Dziewczyny wcześniej wyjechały. Wyłączyły się, bo wybuchła I wojna światowa. Tak, to nie wiem, czy to było bezpośrednio, bo zimę faktycznie już spędziła Czaplicka tylko z Holem. Natomiast jeszcze znalazłam taki fajny opis przez osoby obserwujące ich tam na tej Syberii, a mianowicie Hol, jako jedyny mężczyzna, 3 kobiety, zgadzał się, aby Czaplicka odkrywała pierwsze skrzypce. Nie przeszkadzało mu to. Mieszkańcy opisywali Haviland, która chodziła ze strzelbą, była tą ornitorożką, mówili o niej chłopak. O Curtis, czyli tej, która malowała i miała zawsze jakąś apteczkę, sobie mówili uzdrowicielka, a Hol był tylko mężczyzną. Tak. To było, bardzo mnie to wzruszyło. Beneficjentem tych wszystkich. Tak, Jedna tych gotowała, druga Dokładnie. polowała. Maria wszystko finansowała w dużej mierze. Miała też przecież stypendium z tego Somerville College, to też było dla niej bardzo ważne. Natomiast on towarzyszył i faktycznie zima, już ten najgorszy fragment podróży to była Tylko we Maria, dwójkę. Henry Hall i ta właśnie Do pewnego jak czasu ona ta była? Łajdaczka, tak? Tak, łajdaczka Miczycha, tak. Miczycha. No, to, co działo się później, chyba też jest bardzo istotne i myślę, że to nas też trochę, no może nie zafascynowało, ale wprowadziło w taki stan rzeczywiście przemyśleń na temat roli kobiety i w ogóle sytuacji i pozycji kobiety w tamtym czasie, szczególnie w nauce, prawda? Bo ona wraca, no tak jak wspomniałyśmy, zaczęła się ta I wojna światowa, ona wraca z tej wyprawy. W 1915 roku zostaje wykładowczynią w Oksfordzie, czyli jest pierwszą w ogóle wykładowczynią na uniwersytecie, na etacie wykładowcy, bo oczywiście były kobiety na uczelniach, ale one pełniły inne funkcje. Ona była pierwszą na etacie wykładowcy, właśnie wykładowczynią antropologii. Ale teraz dlaczego? No dlatego, że osoba, która była wcześniej wykładowcą, mam tutaj nawet nazwisko, pana Leonarda Buxtona, wyjechał na front do Francji i po prostu był wakat, który trzeba było kimś zagospodarować. I z jednej strony to było wspaniałe, tutaj sobie nawet zaznaczyłam to przeniknięcie do uniwersyteckiego mainstreamu dzięki właśnie tej sposobności, no w sumie trochę dzięki wojnie. Tak ale to było też trzeba to było marzenie powiedzieć. Marii, olbrzymie marzenie. I patrz, ona podjęła się tej pracy w niezwykle trudnym momencie, ponieważ w Warszawie byli rodzice, było jej rodzeństwo, byli jej przyjaciele, w ogóle rodzina, a telefonów komórkowych wtedy nie było. Nie, nawet nie było internetu, ani żadnych innych środków komunikacji tak Właśnie, zwanej w związku z czym i natychmiastowej. ona była w pewnym momencie w takim dylemacie, czy wracać do Warszawy, czy zostać tam, ale jednak... Ale ta kariera naukowa była... I to też jest takie, wydawałoby się z jednej strony nieoczywiste, ale pokazuje taką żelazną determinację Marii w dążeniu. Ona od początku, właśnie od tej matury, którą zdawała, dążyła do tego, żeby konsekwencje, żeby jednak zaistnieć w świecie nauki. To było dla niej niezwykle ważne. Nie będziemy oceniać oczywiście, czy trzeba było... No i tak przyjechała później do tej Warszawy w Bitwie Warszawskiej, z tego co pamiętam. Tam nawet miała jakiś epizod.
Tego nie doczytałam. Wydaje mi się, że no być może, jeżeli ktoś ma tutaj wiedzę na ten temat, to chętnie się dowiem. To zachęcamy do podzielenia się tym. Ale ona po powrocie, rzeczywiście ona zgromadziła ogromną ilość materiałów z tej wyprawy i zdjęcia i różnego rodzaju artefakty. Zresztą one były, ponieważ Hall był wysłannikiem muzeum, czy takiego jakby stypendium, prawda, muzealnego, on zobowiązał się do przywiezienia tych eksponatów właśnie do Pensylwanii i ona mu to wszystko powierzyła. I to jest też tragizm tej historii, że to nigdy nie ujrzało światła dziennego. Tak, ona w swoim testamencie zostawiła informację, żeby wszystkie jej notatki, informacje poszły do Halla, o którym... On miał zrobić opracowanie z tego wszystkiego. Nigdy tego nie zrobił. No właśnie, to po prostu zniknęło. Nie ma tego. I teraz tak, no była wojna, ona została tą wykładowczynią przez chwilę, później straciła ten etat i już później w Oksfordzie go nie odzyskała. Bo ona traci etat po powrocie tego poprzedniego właśnie, wykładowcy Leonarda Buxtona, na swoje miejsce. I zresztą on później, ponieważ ona ubiega się o drugie stypendium, bo chciała ponownie udać się na Syberię i nawet miała takie plany, żeby ta podróż była również w towarzystwie Halla. I zabiegała o to stypendium i niestety Buxton również to stypendium otrzymał. I to było trochę, myślę, że to był jeden z tych elementów, który doprowadził ją do tragicznej śmierci. Tak, ja nawet czytałam, właśnie w tej książce, o której wspominałaś, że obiecano jej to stypendium pod warunkiem, że otrzyma obywatelstwo brytyjskie. I jakoś rozstrzygnięcie tego stypendium było powiedzmy 27 maja, a ona miała deadline 31 powiedzmy. I ona czekała, i obiecano jej, że te 4 dni poczekają z rozdaniem tego, natomiast czuła się oszukana. Ona zresztą to już się działo, jak ona pracowała w uniwersytecie, chyba w Birmingham, z tego co pamiętam. Nie w Birmingham, tylko w Bristolu. Przepraszam. Bristol, tak. Natomiast ona jeszcze wcześniej, bo myślę, że tutaj to było kilka elementów, czyli jakby upadek czy załamanie się kariery naukowej w jej przypadku, prawda? Czyli ta niemożność kontynuowania tej kariery naukowej poprzez brak finansowania, utratę stanowiska, rzeczy, które były, myślę, że dla wszystkich oddanych nauce i pracujących, to są bardzo paradoksalnie tylko wojna pozwoliła na chwilę zaistnieć. Dokładnie. Prawda? I ona później, plus ten element właśnie tej miłości niespełnionej, bo tak jak doczytałam, Hall wraca do Ameryki, i później się żeni, czego ona może nie jest świadkiem, ale dowiaduje się rzeczywiście przez zaskoczenie, bo tak jak mówiliśmy, nie było tych środków masowego przekazu tak chyba nie powszechnych od niego i nawet, dostępnych, dokładnie. I ona już próbowała, bo ona się w ogóle udała do Stanów Zjednoczonych z takim tour z różnego rodzaju odczytami, prelekcjami i tak dalej. I ona próbowała tam się na jakimś uniwersytecie zatrudnić. I to jej się nie udało, pomimo bardzo, bardzo dobrych recenzji, opinii, bo tutaj wynotowałam sobie, że The Evening Sun same zachwyty na jej temat podawał, cytując, ma tak kobiecy szarm w obyciu i tak urocze poczucie humoru, że gdy zaczyna objaśniać jedną z mnóstwa rzeczy, które wie, trzeba jej z miejsca wybaczyć to znakomite wykształcenie. A z kolei autor artykułów The Word pisał właśnie, że spodziewał się Herod Baby na tych odczytach i jakiegoś takiego bardzo niekobiecego, prawda, wizerunku. Właśnie wyraził zaskoczenie delikatnością Marii, czyli młoda kobieta roześmiana, nie nudząca słuchaczy nawet przez sekundę. Także bardzo dobry był odbiór, ale jednak posady naukowej nie uzyskała. I ona musi wrócić i wraca właśnie do tego Bristolu. Złamana też pewnie tym faktem, że Hall się ożenił. Że straciła posadę, że właściwie nie ma że tam jej się nie udało, mimo tego, że wszyscy ją podziwiają, ale nikt nie chce pomóc. To można powiedzieć, że jest taki chichot losu, bo z kolei na przykład Barbara Freire Mareko, jej bardzo bliska przyjaciółka, otrzymywała kilkukrotnie propozycję posady na Uniwersytecie
w Santa Fe, ale ze względu na to, że wyszła za mąż za matematyka, któremu się to nie podobało i miała takich zaborczych rodziców, kilkukrotnie odmawiała, czyli jednej naukowczyni proponują, ta odmawia, druga się stara, bo być Dokładnie. może byłaby to szansa Zabiega na jej o to zabiega i i nie bezskutecznie. otrzymuje. To są takie chichoty losu, prawda? Tak, Są czyli takie chichoty losu. ten dobry, sprzyjający no, w jakimś sensie los jest też bardzo istotnym elementem sukcesu. Prawda? Bez Bo wątpienia tak. na dużo rzeczy mamy wpływ, dużo takiej sprawczości można sobie wykształcić, wytworzyć, ta determinacja, o której wcześniej Oczywiście. mówiłyśmy, pracowitość, prawda? Te wszystkie elementy, które są związane Ale z na budowaniem. pewne rzeczy wpływu nie Ale mamy. ileś okoliczności musi się dobrze ułożyć, żeby to wszystko się potoczyło. W Co jej z logicznego przypadku- punktu widzenia wydawałoby się nieoczywiste, prawda? Dokładnie. Natomiast w jej przypadku, no niestety jej życie kończy się tragicznie z jej wyboru w pewnym sensie, bo ona zażywa chlorek rtęci, I umiera mając lat samobójczo. 36. Czyli taka smutna historia, bo olbrzymi potencjał i chyba taka najbardziej taki, nie wiem, moja może nie sugestia, nie obserwacja, nie wiem nawet jak to teraz nazwać, ale nie pozostawia po sobie nic praktycznie. Tak? Poza tą historią, którą próbują teraz no, różne osoby trochę odkopać, odświeżyć i pokazać światu, no, ten jej dorobek zostaje w pewnym sensie zmarnowany, prawda? tak. Bo Wszystko przekazała Hallowi, on tego nie opublikował. Do rodziny nie wróciła, żeby im pomóc, bo mówiła, że matka ma ambiwalentne podejście do kariery, ale nie może się kierować opinią matki. To 1,5 roku na Oksfordzie było ważniejsze. Mówię, nie będziemy oceniać, ale tak to wyglądało. W bardzo młodym wieku zmarła, samotna. I miała kilka przyjaciółek, oczywiście była osobą lubianą, aczkolwiek krążyły o niej takie poglądy, że jest to kobieta, która kieruje sama swoim życiem. o czym też w pewnym sensie świadczy smutny koniec, ale też jakby był jej wyborem, prawda? Czyli to była taka decyzja, którą ona po prostu podjęła. Z czym się absolutnie nie zgadzam. No ale to jakby nie na to spotkanie. Natomiast rzeczywiście płeć była bardzo dużą przeszkodą w realizacji jej sukcesów i pomimo tego, że była nagradzana, bo czytałam, że miała naprawdę liczne nagrody naukowe i była doceniana, no to niestety nie mogła tego wszystkiego wykorzystać tak, jak chciałaby spożytkować i budować pewnie swoje imię. Ale na możemy przyszłość. jeszcze jakby kończąc już ten nasz powoli podcast, możemy powiedzieć, że latający uniwersytet, bo to na początku mówiłam Ci jeszcze zanim zaczęłyśmy tutaj z Państwem rozmawiać, był kolebką polskiej emancypacji i być może przyczynił się do tego, że to właśnie Polki jako jedne z pierwszych w Europie uzyskały prawo głosu i możliwość głosowania w wyborach publicznych i możemy być z tego bardzo dumne. Jesteśmy. Możemy być z tego bardzo dumne i dumne możemy być z kobiet, które ukończyły latający uniwersytet. Nie tylko Maria Czaplicka, ale też Skłodowska-Curie. Mamy wiele wspaniałych kobiet w polskiej historii i nauce, o których naprawdę warto mówić. A tutaj to faktycznie jest smutna historia, że właściwie Maria naprawdę mało po sobie zostawiła, bo tak się te okoliczności jej życia potoczyły. Ale z ciekawością zapoznałam się z jej historią i myślę, że ta historia też była dla Państwa ciekawa. Jest inspirująca. To dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.